Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Ja dzisiaj będę robić coś słodkiego, takiego do kawki, do herbatki. Ja na to mówię poduszeczki, takie słodkie poduszeczki. Smakiem będą przypominać bardzo troszkę tak jak chrusty, coś w tym rodzaju. I prawdę mówiąc, przepis jest bardzo podobny, ale mi się zdaje, że jest trochę łatwiejszy. I już Wam mówię, co będzie nam potrzebne. Oczywiście składniki możecie przemnożyć razy 2. Ja tutaj mam 1,5 szklanki mąki, takiej zwykłej tortowej mąki przesianej. Do tego wsypię łyżeczkę, ja mam cukier pomarańczowy, ale może być cytrynowy, waniliowy. O, taką płaską łyżeczkę tego cukru. 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia. O. Tak. Nie dajemy cukru. Tutaj mam 2 płaskie łyżki stołowe masła. Masło ma być ciepłe, pokojowe. Do tego będą potrzebne 2 żółtka. 2 żółtka ze średnich jajek. Jedno. Drugie. Tak. I tutaj mam, w sumie jest tutaj 150 ml łącznie, ale tu jest połowę gęstej, kwaśnej śmietany i połowę kefiru. Oczywiście wszystko jest w temperaturze pokojowej i wymieszane razem, także 75 ml śmietany gęstej, kwaśnej i 75 ml kefiru. Będzie też nam potrzebna, nie daję na razie wszystkiego, dam tyle, o, troszkę zostawiłam, mąka do podsypania i olej do smażenia i mieszam na razie widelce. To ile będzie nam potrzebne, czy zużyjemy cały śmietanę z kefirem, czy tylko przykładowo 3/4. Wszystko zależy od tego, jaką mieliśmy gęstą, kwaśną śmietanę, jaką mieliśmy kefir gęsty i jak duże były nasze żółtka. Po chwili moje ciasto, widzicie, już się całe praktycznie zlepiło. O. Ma taką konsystencję. A jak ładnie pachnie przez ten cukier ze skórką pomarańczową. No i biorę troszkę mąki. O. Troszkę też tutaj. O, bo chcę wyciągnąć. Tak. O. I zagniatam na takie luźniejsze ciasto. Ciasto zagniecione, tak jak mówiłam, możecie zrobić z 2 porcji. Ja zrobiłam po prostu jedną, żebyśmy mieli tak do kawki. O. I zostawię je na chwilkę, żeby odpoczęło.
dosłownie chwilę. Za ten czas przyszykuję sobie wałek, foremkę albo może taki przyrząd do wycinania kwadracików, bo to jaki będę miał kształt, wszystko zależy od Was. Za ten czas tutaj obok, o, mam olej, zapalam gaz pod olejem. Olej jest około 4-5 cm. Chwilkę odpoczęło, podsypuję mąką i będziemy wakować tak na około 3 mm. I tak jak mówiłam, to jakie wytniecie sobie, mogą być serduszka, mogą być kółeczka. Ciasto rozwałkowane i tak jak mówiłam, wytnę 2, 3 sobie takie. O. Tak. A z reszty zrobię poduszeczki. Dlatego mówię, można zrobić naprawdę jak chcecie. O. No i wycinam już praktycznie ostatnie. Takie 5 na 5 centymetrów. Jeżeli nie macie czegoś takiego do robienia takich ładnych wzorków, można normalnie też nożem powycinać rąby i też będzie dobrze. I w ten sposób takie rąby, wycinamy wszystkie. Mniej więcej, tak jak mówiłam, 5 na 5 cm. I jak olej nam się rozgrzeje, będą tak fajnie bąbelki puszczać. Musi być naprawdę, olej musi być gorący. Ja wsadzam patyczek. Jak widzę, że patyczek daje już tak bardzo dużo bąbelek, to znaczy, że to już. Od razu się smaży i tak ma być. I smażymy raz po jednej, później odwracamy na drugą stronę, aż się zrobi po prostu takie brązowe, do przyrumienienia. Jak już włożymy, to ogień, żeby był średni, żeby nam się nie paliły. Jak się przyrumienią, odwracam na drugą stronę. Przez to, że żeśmy nie dodali cukru, one się po prostu nie będą nam palić. I po drugiej
drugiej stronie smażymy tak samo do przyrumienienia. Jak po drugiej stronie nam się przyrumienią, wyciągamy, żeby nam obciekły z tłuszczu i będziemy wsadzać drugą porcję. Teraz wsadzę nasze kwiatuszki. I po kilku minutach, jak zrobią się już brązowe, odwracam je na drugą stronę. I też aż się przyrumienią. No, po jednej i po drugiej stronie fajnie się zarumieniły i wykładam, żeby obciekły na papier. I z tamtymi drugimi zrobię tak samo. I już wszystkie usmażyłam. I z tej porcji, co Wam pokazałam, wyszło tyle. Około 30 takich rąbów i 6 kwiatuszków takich. O. Teraz wystarczy je tylko, jak troszkę przestygną, słuchajcie, ponieważ nie dawaliśmy tu cukru, wystarczy porządnie je posypać cukrem pudrem, obsypać drobnym cukrem, polać czekoladą, polać miodem, maczać w drzemie, w konfiturach. Są naprawdę bardzo, ale to bardzo pyszne. Już Wam pokazuję, jak wyglądają w środku. Słyszycie? Są takie kruchutkie, o. Coś takiego. Tylko mówię, musiałabym teraz umoczyć je w cukrze. Pyszne. Może jeszcze jednego? Może tego? Niech wyostrzy. Dobra. Te są jeszcze ciepłe. O, tak wyglądają w środku. Naprawdę bardzo dobre i bardzo szybko je się robi. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa!